Siema! Witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj odwiedzimy cmentarzysko samolotów. Ale nie tylko, bo znajdują się tutaj również czołgi, śmigłowce i generalnie to jest taki bardzo duży plac zabaw. Więc wejdźmy do środka. Miejsce, które dziś odwiedzimy, to tak zwany Air Park, czyli ogromna prywatna kolekcja czeskiego pasjonata. Różnego rodzaju samoloty, śmigłowce, czołgi, pojazdy pancerne zaczął zbierać ojciec właściciela, a on sam kontynuuje pasję do dziś dnia. Udało nam się z nim dogadać i tak mamy możliwość zwiedzenia takich perełek jak na przykład Tupolew, który latał w barwach lotu. Super miejsce, piękne samoloty, ale muszę wam powiedzieć o czymś dość istotnym. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Letishop, dzięki którym możemy zrobić tańsze zakupy online. Więc jeśli chcecie troszkę zaoszczędzić, tak jak my to robimy, no to zapraszamy. Letishop to darmowa strona, wtyczka i apka, dzięki której możecie o wiele taniej kupować w sieci produkty z potężnej ilości sklepów dostępnych na ich stronie. Część wydanych pieniędzy na zakupy wraca na wasze konto w postaci cashbacku, ale jak to działa? Pokażę wam to na przykładzie AliExpress, dla którego obecnie cashback jest trzykrotnie powiększony. Wyszukujemy konkretny sklep lub przeglądamy je według kategorii. Przechodzimy do niego i szukamy produktu, który nas interesuje, na przykład baterii do naszej kamery. Dodajemy produkt do koszyka i kupujemy. A dzięki Letishop procent prawdziwych wydanych pieniędzy wróci na nasze konto w postaci cashbacku, na przykład na PayPal czy konto bankowe. Jeśli chcecie sprawdzić Letishop i kupować taniej w sumie nic nie robiąc, to zajrzyjcie do opisu filmu, gdzie dajemy link do Leti. I wracajmy do naszej wyprawy. A chcielibyśmy jako pierwszy wam pokazać samolot, który się nazywa Tu-134, ponieważ po pierwsze jest w malowaniach naszych narodowych linii lotniczych LOT, znaki Sierra Papa Lima Hotel Eco. Służył od 1960, w sensie początku lat 60, mniej więcej do lat 90 w polskiej flocie. Samolot średniego zasięgu, czyli latał po Europie, głównie na zachód. Do tego niestety nam się nie uda wejść, ale jeśli zobaczycie tu obok, jego poprzednik Tu-104, który latał na początku dla Związku Radzieckiego, następnie w czeskich liniach lotniczych, i tu możliwe, że już nam się uda wejść, więc zobaczymy go od środka. Mamy wejście na cmentarzysko, oczywiście płatne, natomiast tam może się przewijać gdzieś w tle właściciel, który chodzi ze szczotką i odśnieża dla nas wejścia do niektórych pojazdów. Natomiast są tutaj opisane zakazy, nakazy, on nam wcześniej to wytłumaczył. Chodzi o to, że jeżeli gdzieś coś jest nieotwarte albo nie ma drabinki, no to niestety wtedy nie będziemy mogli wejść. Ale postaramy się wam pokazać po prostu jak najwięcej. T-34 tłuczony masowo podczas II wojny światowej i w sumie nigdy się Rosjanie nie przyznają do tego, ale głównie dzięki Amerykanom i Lend-Lease, bo byli w stanie przyspieszyć gospodarkę po to, żeby te czołgi tłuc masowo. Z tego co słyszeliśmy od właściciela terenu, ten czołg był zrobiony na licencji, to jest przekrój, który można zobaczyć, ale ten obok jest prawdziwym, oryginalnym drugowojennym czołgiem i napis, który teraz zobaczycie, Pierre na Berlin, również jest oryginalny. Ten czołg T-34 brał udział w drugowojennych działaniach. Kolejna perełka lotnictwa AN-30. Wiem, że ten samolot, chociażby jeszcze spotykany na lotnisku Okęcie, latały na pewno ukraińskie siły powietrzne takim AN-em i z tego co pamiętam jeszcze nie tak dawno temu białoruskie cargo przylatywało na takim AN-ie. No ale jeszcze można go zobaczyć w użyciu. Tutaj mamy, zobaczcie, Fiat G91. Włoski samolot, ale tutaj gdzieś był Miraż i jest tam. Mamy śmigłowiec bojowy Mi-24. Zobaczcie, tutaj jeszcze ma te wyrzutnie, w których były rakiety podwieszone pod skrzydła. W środku jest przedział pasażerski, za chwilę do niego wejdziemy. Dokładnie to jest model Mi-24D. Natomiast tutaj można, wchodząc po drabince, zobaczyć kokpit. I z tego co mi się wydaje, to nie ma wejścia do środka przez przedział ten pasażerski, dlatego tu jest dostawana drabinka. No ale widać całą aparaturę, wszystko po rusku opisane. I powiem wam, że tutaj w środku to jest ultra mało miejsca. Naprawdę, no ja to bym siedział taki, wiecie, ściśnięty. Ale dobra, bo zobaczmy, czy można wejść do środka. Bojowy przedział pasażerski. I jak to wygląda? Jak tu jest niziutko. Z tyłu mieliśmy dwa fotele, z przodu mieliśmy jeden. Ej, można, a nie można, widzicie, jest taka pleksy wsadzona. Facet się trochę
wkurza. Bardzo, że tak powiem, restrykcyjnie podchodzi do niektórych tematów. Już raz dostaliśmy ochrzan, że coś tam otworzyliśmy, co nie powinniśmy. Oto te konstrukcje były pod karabiny. Dokładnie, tu można było AKM nawet jest napisane na tym. Fajne, fajne. Pierwszy raz jestem w ogóle w śmigłowcu. Kompletnie nie wiem niektóre rzeczy do czego służą, ale w dobrym stanie to jest. Widać, że facet dbał o to naprawdę. Dobra, jestem w czołgu. T-34 do sprawdzenia, ile osób tu było, ale z tego co pamiętam 4 osoby. Proszę bardzo, tu jest stanowisko dla jednego, bodajże dowódca bądź celowniczy. Nie chcę wam gadać głupot, ale na pewno widać, że było mega ciasno tutaj. Tutaj jedna osoba, tutaj kierowca, tu mechanik. I sobie wyobrażam tutaj właśnie jak to wszystko, wiecie, bez wygłuszeń, bez niczego. Jak właśnie z armaty szedł strzał, tu wypadała łuska, człowiek musiał to podnieść. A niestety nie otworzę tego. Jest pozamykane, pozaspawane, bądź zamarznięte, a tu jest jeszcze radiostacja, jakieś tam odgłośniki i tak dalej. Mówię, no nie jestem jakiś wielkim fanem, jeżeli chodzi o czołgi, ale jeżeli dobrze pamiętam, jak z tego co czytałem o czołgach T-34, to właśnie nie były bardzo przyjemne dla obsługi, w sensie dla załogi. Proszę bardzo, numer ewidencyjny. A z tego co nam mówił właściciel, chyba część z nich ma sprawnych, nie wiem czy konkretnie ten, ale niektóre są sprawne. Ale chodzi mi o tego Miraża, samolot obserwacyjny. Tutaj były kamery. Mistrzostwo. Tutaj mamy SU, ten to jest SU, a tutaj mamy F-104. Ten samolot produkcji amerykańskiej F-104G, bo wcześniej podpowiedział Konrad, dobrze czyta na tabliczce, ale do czego zmierzam? Tutaj jest napisane, żeby nie malować tej części, ponieważ ona jest wykonana z plastiku i rzeczywiście to jest jakiś kompozyt i zapytałem się wcześniej właściciela, czemu tak jest, a on powiedział, że są z przodu zazwyczaj radary, jeśli ci o to chodzi. tak. Tak, no to z przodu zazwyczaj w samolotach macie radar. Na przykład w tych nowszych samolotach jest radar pogodowy, ale w sumie z tego co widzę wiele się nie zmieniło, bo tak jak tutaj był na przykład radar albo jakieś ważne, wrażliwe oprogramowanie z przodu samolotu, to na przykład po drugiej stronie, jak masz tego Miraża, to już z przodu chociaż był system właśnie, bo to był samolot Szpiegowski ten był, no. System kamer, aby po prostu kontrolować, jak to wszystko wyglądało. Widzicie te szybki? Ale nie ma tutaj w środku już oporządzenia, co nie? Nie, jest pusty. Tylko chodzi mi o to, żeby dlatego wykonany z plastiku, żeby metal nie zakłócał działania radaru po prostu, tak? A gdzie jest Łukasz? Łukasz O, uwaga, wałek wkręcać do głębokości, oj to markerem dopisane, 8 mm od czoła tulei. To. A co to jest? Co to było? Tutaj był statecznik. A, okej. Czaj. I tutaj też kolejny statecznik. Poziomy. Jeszcze jest polska szachownica. MiG-21. No ich sporo latało u nas w kraju. Zobacz, to jest fajne jakie. Ten, wiesz, na chmurce. A, no. To jest takie typowo amerykańskie, to nie? Mam 1,75 m wzrostu. W tym konkretnym T-34, wiadomo, w nowoczesnych czołgach jest inaczej, jest więcej miejsca dla załogi, bardziej jest nastawione na przeżycie właśnie tej załogi. Ale w tym prawie 80-letnim czołgu bardzo ciężko się poruszać. Jeszcze tutaj przy poruszaniu w momencie, jeżeli ktoś źle stanął, jakby to się cofało podczas wystrzału, to po prostu człowiek został zmiażdżony. Tutaj jest kolejny fotel właśnie dla dowódcy. I teraz rozmieniam, czy wychodzić włazem, czy może spróbować wyjść jako kierowca. Tak wygląda wyjście z czołgu. Tyle miał, mniej więcej taki właz miał mechanik. Jeszcze musiał uważać, żeby nie przywalić w działo. Dobra. Ale tam dalej właśnie są samoloty, a najbardziej tu w sumie chciałbym zobaczyć śmigłowiec Mi-24 i część myśliwców, do których można wejść, więc dobra, wybijam z czołgu, zobaczymy co dalej. O stary, wiesz co tam za tobą rośnie to zielone, ten płot? Laurowiśnia. Tak. O stary. A to takie te przyciski to były rakiety? No pewnie nie, ale... Możemy tak się pobawić.
a ma i No dobrze, a powiesz coś konkretnego? No gdzie? No. Dobrze, wznoszenie. Tutaj masz wznoszenie i opadanie, czyli mniej więcej z jaką prędkością samolot się wznosi. Dalej możemy sobie pójść. Tutaj masz oczywiście busolę, można ją ustawić. Tutaj masz żyroskop. Tutaj masz Prędkość wznoszenia opadania? prędkość wznoszenia. A to nie jest to prędkość wznoszenia? Nie wiem. To może, albo to jest prędkość wznoszenia i opadania, rzeczywiście. To jest kompas? Tak, to jest kompas. Tak, to jest kompas, a gdzie jest? Tutaj masz pewnie prędkościomierz, bo w kilometrach masz Aha. wyskalowany. Tutaj temperatura, ciśnienie. Ty, a weź pociągnij tą czerwoną tą. Gdzieś tam jest taka czerwona. Nie to. To nie katapulty. Nawet nas wystrzeliło. Myślisz, że to jest katapulta? Może być, to nie? Tutaj to masz po dwóch stronach takie sznurki, Albo więc zerwanie tej szybki awaryjnej. sądzę, może, że nie jak wiem. wiesz, coś takiego zrobiłeś, to mogło cię wystrzelić. Aha. Roger day. Roger. I pyk. Ale fajnie tutaj jest. W ogóle bym stąd nie wychodzi, powiem ci. Nie, bo tutaj ten śnieg, to nic nie widać. Wiesz, gdzie możemy pójść? Do tego tu 104. Na górę? No, pan otworzył nam drzwiczki. Tak? No. to idziemy. No. Co wy robicie? Konrad właśnie kończy ten rejs. Potrzyma ktoś kabinę? Niechętnie. Skacz! Obstawiłem, że Mi-24 każdy był. W środku? No. Śmigłowcu? No. Tak. No tak, to każdy. No. Każdy. Trochę będzie o czołgach na tym odcinku, ale nie sposób nie wspomnieć o tym, ponieważ naprawdę fajne rarytasy się trafiają. Ta wieża jest unikatem, to element wieży czołgu T-34, który brał udział w walkach w Polsce. A mało tego, został wykopany i znaleziony pod Warszawą, czyli najprawdopodobniej brał udział w walkach o Warszawę, czyli to ten kawałek wieży to naprawdę kawał historii związanej z naszym krajem. Ahoj, wróbeksowy rejs. Wow. Siedzimy w Tu-104, jednym z takich najciekawszych samolotów w kolekcji tutaj właśnie tego cmentarzyska. I to nie byle jakie słowo, ponieważ takich samolotów na świecie pozostało około 12. Ale posłuchajcie historii tego konkretnego samolotu. Został wybudowany w 1959 roku w Związku Radzieckim, jak żeby inaczej. Ale polatał tam krótko, po tylko 4 lata. Po 4 latach został wykupiony przez czeskie linie lotnicze, które chodziło latał tylko przez 11 lat, ponieważ po tych 11 latach został przetransportowany i zamieniony na restaurację tam hen daleko. Była właśnie restauracja, tam gdzie klasa ekonomiczna, ale o tym posłuchacie dalej. I po 30 bodajże 3 latach w 2012 roku został zakupiony i przewieziony właśnie tutaj, gdzie już możemy go podziwiać jako taki prawdziwy, historyczny eksponat. Ten samolot powstał na bazie bombowca B-16, ale wracając już do tego, co Łukasz powiedział, możecie teraz zobaczyć oryginalny biznes tego samolotu. Ten samolot został zrekonstruowany przez właściciela i biznes wygląda tak samo, jak w czasach jego świetności. A dalej jak pójdziecie, zobaczymy tą ekonomię, czyli to już będą czasy, kiedy była w tym samolocie restauracja. Ale nic straconego, ponieważ no co, ekonomia jak ekonomia, czyli samo, siedzenie za siedzeniem, a teraz możecie zobaczyć, mniej więcej to są siedzenia od autobusu, ale możecie zobaczyć jak wyglądał ten... ta kawiarnia chociażby. No i tutaj jeszcze jest jedna ciekawostka związana z tym samolotem, a mianowicie to, że z jednej strony, po tym jak został już sprzedany przez czeskie linie lotnicze, był w malowaniach Al-Italii do filmu, a potem został przemalowany znowu po drugiej stronie na właśnie te czeskie linie lotnicze, więc samolot z bardzo bogatą historią. A to z tego filmu zdjęcie. Teraz wyobraźcie sobie, jeżeli ktoś z was kiedyś widział nowoczesny kokpit, 2, czasem 3 pilotów w kabinie, nie było potrzeby czegoś takiego jak radio, operator, nawigator, mechanik. A teraz zobaczcie, ile osób było potrzebne do obsługi tego samolotu. Tutaj fotele dla pilotów, bodajże radiooperator bądź mechanik, bardziej obstawiam mechanika. I tam hen z daleko radiooperator z mapą, więc wyobraźcie sobie, ile było potrzeba pracy i logistyki, żeby taki samolot w ogóle wystartować. No i nawigator pewnie też tutaj. To proszę. Nawigator z przodu. A, czyli nawigator jest tutaj. Wyobraźcie sobie, że ktoś tutaj leci i masz taki widok z przodu samolotu siedzisz. A zobaczę. Musiał być to naprawdę ciekawe.
Kokpit został w 100% zrekonstruowany, wygląda tak jak oryginał. W momencie, kiedy został dostarczony tutaj, to wszystko było usunięte. Tu była po prostu goła przestrzeń i te fotele są, wyglądają jak oryginały, ale to nie są oryginały. Tutaj taka ciekawa historia, bo widzicie, że w niektórych miejscach jest pourywany pancerz, porozwalany i tutaj jest zdjęcie, jak ten czołg wyglądał wcześniej. To jest czołg służył w Czechosłowacji i co najlepsze, że jakby te obrażenia są spowodowane tym, że były generał, który go sprzedawał, nie chciał, aby go nasz dzisiejszy właściciel tego czołgu kupił w całości, więc po prostu go strzelał i dopiero go sprzedał. Teraz pan nam opowiedział bardzo ciekawą historię i mniej więcej też pokazał, jak takie muzeum się tworzy przez lata. Mianowicie jakiś rolnik gdzieś w Polsce kopał ziemię i zobaczył, że jakaś metalowa część w niej leży. Odkrył, wystawił na OLX-a, tutaj pan to zobaczył, kupił, okazało się, że to jest właśnie właz od T-34 czołgu, który rzeczywiście w Polsce gdzieś kiedyś brał udział w wojnie. Ten właz jest tam na razie pod tym czołgiem, ale pewnie kiedyś będzie już zamontowany na T-34. Spójrzcie, co znajduje się za mną. Ogromny, pionowy statecznik, odrestaurowany już z polskim żurawiem, czyli polskich linii lotniczych LOT, a po drugiej stronie, po tej stronie mamy jeszcze poziomy statecznik, po to, żeby kiedyś to wszystko zawisło na samolocie w barwach polskich linii lotniczych. Jest kawał historii i się naprawdę cieszę, że to widzę. No, też mi się banan zrobił, jak zobaczyłem tego polskiego żurawia odrestaurowanego. Naprawdę, o, jeszcze to przybliżę, polskie linie lotnicze. Kawał historii, naprawdę super. O, i jeszcze proszę numery. Lima Hotel Eco. I tutaj kończy się nasza przygoda po cmentarzysku samolotów i militariów. Na sam koniec trafiliśmy na naszą lokalną niespodziankę, czyli na naszego narodowego przewoźnika i w sumie to jest taki miły akcent na koniec tego filmu. Bardzo dziękujemy właścicielowi za udostępnienie wejścia na ten obiekt i dziękujemy naszym patronom, bo to dzięki wam możemy zwiedzać takie miejsca. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie!